Igor Jankę, dzień dobry. To jest specjalne wydanie Układu Otwartego. Rebelianci obalili reżim al-Assada w Syrii, który uciekł dzisiaj z Damaszku. Jest godzina 11:00 w niedzielę i będziemy mówić o tym, jaki jest stan obecny. Jeśli oglądacie Państwo regularnie Układ Otwarty, namawiam do wspierania tego programu, bo dzięki Waszemu wsparciu Układ Otwarty istnieje i jest niezależny. Możecie to zrobić na moim profilu w serwisie patronite.pl. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, którzy do tej pory pomagają mi tworzyć ten program. Dziękuję też mecenasom, których serdecznie pozdrawiam. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, wielokrotny gość Układu Otwartego. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam Państwa. Powiedz, co się stało. Rano przeczytaliśmy, że Bashir al-Assad opuścił Damaszek, że jego samolot leci w nieznanym kierunku, po czym nagle zniknął z radarów. I nawet tuż przed naszą rozmową pojawiły się spekulacje na Reuterze, że być może został zestrzelony, ale tego nie wiemy. W każdym razie nie wiemy o 11:04, kiedy rozmawiamy. Czy los Bashira al-Assada w chwili obecnej jest obojętny? On stracił władzę. Wczoraj o godzinie 20 naszego czasu miał przemawiać do narodu, którym on sprawował władzę, tyraniczną władzę przez 24 lata. Wcześniej jego ojciec rządził przez 30, czyli to była dynastia, która rządziła tym krajem 54 lata, ale nie przemówił do narodu, uciekł bez pożegnania, nikt za nim nie płacze, nikt go nie chce, nikt go tak właściwie nie chciał. I reżim się zawalił w ciągu, to też jest pewnego rodzaju rekord, ponieważ ten reżim bronił swojego istnienia 13,5 roku, ale zawalił się w 11 dni. Więc to jest naprawdę historyczne. Uniknął losu Kaddafiego, uniknął losu Saddama, tak? To tak się już można. Ja się zastanawiam, w którym to wariancie się jego przyszłość rozegra. Najprawdopodobniej będziemy jeszcze słyszeli różne doniesienia. Ja jeszcze słyszę takie różne bliskowschodnie plotki i ploteczki, że Mińsk, że Moskwa, na pewno nie Teheran. Ta Moskwa też jest bardzo wątpliwa. Niewykluczone, że Ameryka Południowa, z tego względu, że tam jest potężna diaspora syryjska, to jest ogromne przestrzenie, więc z jakimś tam kapitałem gdzieś w jakiejś dżungli można się, prawda, skryć. Tak więc nie ma Bashara Ale być al-Assada. może nawet tam nie doleci, no bo zniknął z radarów. Być może ten samolot obniżył wysokość, ale jak powiedziałeś, to jest tak naprawdę ciekawostka, to już nie ma znaczenia dla losu tego państwa. Dla jakiegoś wymierzenia sprawiedliwości oczywiście to ma, ale istota jest taka, że coś, co się wydawało niemożliwe, naprawdę niemożliwe, ponieważ Bashir al-Assad już był w takich podobnych kłopotach, kiedy to jego system tak właśnie się zawalał. Dżihadyści byli kilka kilometrów od jego pałacu, on to przetrwał. Teraz jak ofensywa ruszyła 27 listopada, to też moje było pierwsze takie skojarzenie, że on to po prostu przetrwa, no bo po prostu jest w czepku urodzony. Okazuje się, że nie, że po zawaleniu się obrony tak właściwie, no bo ta armia tak właściwie mu się rozjechała i nie przyszli sojusznicy, ci sojusznicy go zostawili i on bez tych sojuszników... Powiedzmy o tych sojusznikach, tak? To była Rosja i Iran, potężni sojusznicy. I Hezbollah przede wszystkim. I Hezbollah, tak. Ponieważ ta ofensywa dżihadystów, bo to też trzeba to wymiennie po prostu nazywać, ponieważ o tym, kto będzie rządził Syrią, to sobie jeszcze porozmawiamy za chwilę, ale ta ofensywa ruszyła kilka godzin po zawieszeniu broni pomiędzy Izraelem i Hezbollahem. I to nie jest przypadkowe. To też nie jest przypadkowe, że te zawieszenie broni miało wpływ na to, że akurat ono się odbyło. I Assad bez
swoich sojuszników, to znaczy, bo jak go do 2019 roku, kiedy to była ta ostatnia, tak jakby ta potężna fala, czyli kiedy to Assad z sojusznikami wypchnął ISIS, wypchnął innych rebeliantów, to po prostu był obroniony przez Rosjan, był obroniony przez tych inne aktywa, tak? Tylko, Ale że tak, mam prośbę, opowiedzmy najpierw o tym, co się działo za reżimu Asada, jak on wyglądał, w skrócie, bo nie wszyscy nasi słuchacze to był śledzili, co najgorszy, się dzieje. to był najgorszy reżim na Bliskim Wschodzie. To było naprawdę straszne. To był naprawdę straszny. To jest, znaczy ja wiem o tym, że często się mówi odnośnie dyktatorów, że oni byli straszni, no bo są straszni, ale Bashar al-Assad wraz z ojcem, bo to trzeba tak rodzinnie patrzeć, to akurat była czołówka. Naprawdę, w tej wojnie domowej zginęło 600 000 ludzi. I od 6 do 9 milionów Syryjczyków zostało wypchniętych z kraju. Wypchniętych albo uciekli, ale taka to jest skala. Obozy uchodźców są wokół wszędzie. Obozy uchodźców, a w Syrii są obozy koncentracyjne, tak? W Sydnai, w Palmyrach, to są miejsca naprawdę... Obozy koncentracyjne. Opowiedz, tak. jak one wyglądały, co tam się działo. Znaczy ja widziałem zdjęcia, ale one są zupełnie nie do przedstawienia. Znaczy to po prostu są absolutne tortury, jak i też maltretowanie człowieka. Już nawet nie mówię o jakiejś godności, ponieważ o czymś takim jak godność to Syryjczycy nie słyszeli przez 54 lata. To też nie pozostanie bez wpływu na przyszłość. Ale to po prostu tortury plus oczywiście bardzo, bardzo wyszukane metody zabójstw i to hurtowych. I to absolutnie hurtowe. Ja tylko powiem jedną rzecz, że ta rewolucja się zaczęła od momentu, w którym to 13-letni chłopczyk został zmaltretowany przez bezpiekę. Zupełnie za nic. Tak? To było w miejscowości Daara. Takie sytuacje tam były, no bo też, były. Po prostu to był terror, ściany miały uszy. Ja byłem w Syrii przedwojennej. No, tych portretów było mnóstwo, wszędzie tak właściwie. No i zawsze była taka... Portretów, tak. Asada, rodziny i po prostu było tego pełno. I ja trochę znam tą część świata. Ja mogę widzieć na przykład, jak Libańczycy są inni, jak Palestyńczycy są inni, Jordańczycy są inni. Każdy z tych krajów miał tam swoje wewnętrzne, inne historie, tak? Ale Syryjczycy byli najbardziej przeorani. Najbardziej. I to po prostu był absolutny strach. System był totalny, nawet jeżeli nie mogli znaleźć bezpośredniego winnego urojonego przestępstwa, to mścili się na rodzinie. To po prostu było absolutnie bezwzględne. Tylko przypomnę, że jak był bunt w 1982 roku w mieście Hama, to zgładzili całe miasto. To o tych rzeczach się tak właściwie nie słyszy, tak? To wszystko było wyciszane, nie ma tam dostępu do mediów, korespondentów, nie ma nic. Absolutnie nie ma nic i dopiero teraz będziemy pewne rzeczy jeszcze odkrywali, ale ja jestem sam przerażony tym, co tam się działo. Ja ostatnim razem, rok temu, chciałem jechać do Syrii, nie wpuścili mnie, ale ja mogę powiedzieć tak, po samych twarzach tych urzędników, bo widać, że są mordercy. Ja się autentycznie tych ludzi bałem i to ja mówię o urzędnikach. Urzędnikach, którzy po prostu mieli tylko paszport zobaczyć i ja sam po samym tym, jak się ludzie zachowywali na tym przejściu granicznym libańsko-syryjskie, ja widziałem też u Libańczyków ludzi całkowicie anarchicznych, bo oni nie znają czegoś takiego jak system państwowy, totalną dyscyplinę, portret Bashira był. Ale z drugiej strony, jak mi nie dali tej wizy, autobus mi miał już odjechać, to mi tam pieniądze zwrócili, prawda, wszystko no i co mam robić? No to podszedł dobry policjant, tak, powiedział, Habibi, nie martw się, zatrzymali tam jakiś samochód, gdzie jedziesz, do Bejrutu, to jedź tam z nimi. Więc, ale jeśli chodzi o... Ale to po stronie libańskiej. Nie, po stronie syryjskiej. Bo to jest taka istota w ogóle Syrii, że ludzie są fantastyczni ludzie, prości, uczciwi, bardzo, bardzo pracowici, bardzo religijni. Natomiast oni po prostu byli pozbawieni przez cały ten system godności i po prostu byli steroryzowani, ale steroryzowani totalnie. Więc to jest, dlaczego to jest istotne? Z tego względu, no i że... tam jeszcze powiedzmy, że tam toczyły się walki nieustannie, miasta były bombardowane, tak, zdjęcia, Znaczy miasta były dosłownie zniszczone.
To po prostu była taka wielka fala, no bo jak Asad odbijał te tereny, to on się nie liczył w ogóle z ludnością. Dla niego to była wroga ludność, która mu się zbuntowała albo nie zapobiegła temu buntowi. Potem bardzo ważny jest czynnik konfesyjny, to znaczy Asad wywodzi się od Alawitów, to jest bardzo mała grupa, licząca około 1–2 miliony ludzi i oni nie są uważani za muzułmanów. I to już powodowało od samego początku konflikt z większością Syryjczyków, którzy są muzułmanami. I to jest bardzo poważny problem. Znaczy, to przez lata tak właściwie reżim Asada miał taką legitymację międzynarodową nawet odnośnie tego, że chronił mniejszości, chronił chrześcijan, chronił Druzów, chronił te wszystkie grupy, które są narażone od strony radykalnego islamu. Ale Asad stracił tę legitymację z tego względu, że po pierwsze większość, nazwijmy to dysydentów, czy też tych niemuzułmanów jednak poparła tą rewolucję, a po drugie te funkcjonowanie w tym systemie też było dalekie od ideału, bardzo dalekie od ideału, tak? Więc to też była pewien spryt Asada, kiedy wybuchła wojna, że kiedy wybuchła wojna, to znaczy kiedy w 2011 roku Syria się zbuntowała, to na początku zbuntowali się inteligenci, kupcy i nazwijmy to elita. Tylko oni bardzo szybko zostali wymordowani przez zarówno reżim, jak i też pojawiających się islamistów. Czyli, że Asad powtórzył ten sam numer, co zrobił Putin Czeczenii. To znaczy, że najpierw była jedna grupa, która rewolucję przeprowadziła, a później tak właściwie radykałowie się pod to podczepili i później już świat musiał rozmawiać z Asadem z tego względu, że ta alternatywa wobec Asada była znacznie gorsza. Bo też powiedzmy ginęli tam masowo chrześcijanie. To jest bardzo teraz nastąpiła ewakuacja większości chrześcijan w tak zwanej Wadi Nassara, to jest Dolina Chrześcijan. I to jest po prostu jak jest trwoga, to każdy wraca do swoich rodzinnych wiosek, a chrześcijanie naturalnie żyli w górach. Więc w tych górach teraz tam są i czekają, co jest. To znaczy, i to też od razu też przestrzegam, jeśli chodzi o pewne informacje idące stamtąd, ponieważ ja ten temat mam bardzo dobrze rozpracowany, tak? No bo przez lata go obserwuję. Ja wiem o tym, że rosyjska propaganda często wykorzystuje chrześcijan i los chrześcijan do swojej narracji. Trzeba czekać na oficjalne informacje idące ze strony kościelnej, nie na jakieś profile, które czasami w dobrej wierze powielają fejki albo jakieś informacje, które często nie są wiarygodne albo są często przesadzone. Ja to przestrzegam i też od razu informuję, że duża część syryjskich chrześcijan jest prorosyjska. Od razu o tym mówię, ale oni też nie mieli innej opcji. Oni w swoim czasie mieli opcję taką, że po prostu im głowy ucinali. Więc to jest też Asia, dramat. opowiedz o tym, co się działo tam z chrześcijanami przez lata. To znaczy, jak wybuchła rewolucja, to ona była narodowa, powiedzmy to w ten sposób, ale w związku z konfesyjnym charakterem Syrii, naturalne jest to, że się po prostu w pewien sposób przeszła rewolucję wewnętrzną, to znaczy pojawili się szczególnie islamiści, Al-Kaida, ISIS i tak dalej i oni po prostu w dużej mierze nie walczyli z Asadem, tylko robili czystki etniczne. To jest czystki religijne, to znaczy to, że po prostu narzucali porządki takie, że albo płacisz podatek, albo masz głowę ucinaną, albo jedno i drugie. Tak, no bo tak to też wyglądało. No i chrześcijanie plus inni niemuzułmanie, po prostu albo nie ich w wersji muzułmanie, bo to też trzeba podkreślić, po prostu ginęli. I Asad z tego miał korzyść. No i Rosja, kiedy w 2015 roku pojawiła się w Syrii, no to oczywiście ogłosiła całemu światu to, że broni chrześcijan, to, że broni cywilizacji, no bo wcześniej przez wiele miesięcy po prostu cały świat widział różne bulwersujące obrazki, jak po prostu ludziom głowę ucinają. I to jest celowe, znaczy w sensie celowe. Celowe było zarówno ucinanie tych głów przez tych islamistów, jak i też to, że reżim Asada wykorzystywał takie sytuacje do tego, żeby umacniać swoją pozycję międzynarodową, no bo ktoś w tej Syrii musi być, no i Asad w ciągu ostatnich kilku lat miał takie przezwisko, że on jest stabilizacją. Ale to był blef, to był totalny blef, no bo Asad
jak w 2019 roku odzyskał większość terytorium Syrii, tak on nie zmienił systemu. To znaczy, jak było strasznie tak było strasznie po. To jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ naprawdę w 2019 roku ta część Syrii, która była objęta kalifatem, chciała już do tego Asada wrócić. No bo to, co tam ISIS wyrabiał, było straszne, ale to, co przyszło, też było straszne. Więc morał był taki, że Asad nic nie zmieniał i Syryjczycy, kiedy teraz ruszyła ta ofensywa, oni po prostu Asada nie bronili. Oni po prostu było tak, że ludzie tak jakby nie strzelali w plecy reżimowi, ale też go nie bronili. To jest znamienne, no bo jednak władza musi się bronić i ta władza ewidentnie była tylko i wyłącznie broniona przez zewnętrzne czynniki, przez przyjaciół, czyli przez Rosję, Iran i Hezbollah i jak ich zabrakło z tego względu, że Rosja jest zajęta na Ukrainie, Hezbollah miał swoją wojnę, Iran tak właśnie przez utratę Asada stracił swoje imperium i tym samym sposobem tak właśnie cały Bliski Wschód nam się zmienia radykalnie. Totalnie nam się zmienia Bliski Wschód w chwili obecnej. Opowiedz jeszcze proszę, jak dzisiaj wygląda życie w Syrii, jak wygląda życie w Damaszku, jak wygląda życie w tych zniszczonych miastach jak Aleppo, czy tam w ogóle jest jakiekolwiek życie? To znaczy, tu od razu też tak, Damaszek do wczoraj nie był objęty działaniami wojennymi żadnymi. Damaszkowi się upiekło, tak? Czyli że to miasto, które przetrwało i to akurat, no to ma swoje reprezentacyjne dzielnice i tam reżim żył dobrze, w miarę możliwości, ale po prostu tak. No gorzej oczywiście, kto do tego reżimu nie należał. Generalnie problem w Syrii był od razu zawsze z tym, że ten kraj upadł cywilizacyjnie, pod każdym względem. W latach 50., 60., 70. to oni uczyli Arabów Zatoki Perskiej, prawda, pisać i czytać. Tak? Syria była elitą. Dzisiaj nie jest żadną elitą, dzisiaj to jest po prostu najemna siła robocza, bez jakiejkolwiek systemu edukacji, bez jakiejkolwiek służby zdrowia. Szkoły, nawet jeżeli są, to po prostu bez żadnej jakości. Nauczyciele zarabiają po 30, 40, 50 dolarów, tak? Lekarze też. Więc te zarobki, tak właściwie ten poziom życia był naprawdę bardzo niski. Syryjczycy wedle możliwości A koszty życia są też proporcjonalnie niższe, czy ceny są tam... Ja pamiętam, jak byłem przed wojną w Syrii, to mnie nie bolało. W ogóle w żaden sposób, tak? To znaczy 100-200 dolarów tam na 2 tygodnie całkowicie wystarczyło, żeby z hotelami, transportem, prawda? I teraz właśnie jak chciałem jechać do Syrii, no to wymieniłem rok temu, tak? No to wymieniłem 20 dolarów w kantorze w Libanie przy granicy. Dostałem taki plik pieniędzy, tak? I oczywiście na każdym banknocie był Bashir al-Assad, tak? I to po prostu były pieniądze bez wartości, zupełnie bez wartości. Ludzie żyli trochę to mi Białoruś przypominało, to znaczy po prostu z przydomowych ogródków. Troszeczkę tam jest dobry klimat, więc kto tamten, no to przecież to jest bardzo bogata ziemia miejscami, więc ten poziom życia naprawdę był upokarzający i był bardzo, bardzo biedny, tak? Syryjczycy hurtem emigrowali, znaczy ja to mówię o tym czasie jeszcze przed wojną, tak? Czyli hurtem emigrowali po to, żeby na Cypr, znaczy jako najemna siła robocza, tak? Do Libanu, na Cypr, do Zatoki Perskiej, ciężka praca fizyczna i każdy wiedział też o tym, że po prostu im można jak najmniej zapłacić, więc tej godności tam było bardzo mało i poziom życia był bardzo, bardzo niski, ale sami Syryjczycy starali się w tej przy tych niskich możliwościach żyć w miarę normalnie. Znaczy to, że jak bywałem w domach w Syrii, to nie były luksusowe, ale było po prostu godnie, tak? Było godnie, tak? Syria w ogóle słynie z tego, że jest taką ostoją tej starej arabskości, tak? Wielka gościnność, nie ma stołów, tak się je na takich ceratach. To jest naprawdę piękna kultura, taka zakonserwowana, bez wpływów nowoczesności, ale oni są z tego dumni, tak? Oni są z tego dumni, tylko problem oczywiście był taki, że ten reżim nie tylko był morderczy i despotyczny, ale był po prostu niewydajny, tak? Czyli, że nie było tego, był tylko kij,
albo raczej była tylko maczuga z gwoździami, ale nie było nawet żadnej wizji marchewki. A powiedz, a jak wygląda życie w tych miastach, przez które przeszła wojna albo w których się toczyła wojna? To była zgroza. To była zgroza. Generalnie braki infrastrukturalne, tak? To znaczy te rzeczy, które my mamy w domach, takie jak prąd, woda, ciepła woda, to jest luksus. My musimy szanować to, co mamy, tak? Ponieważ na Bliskim Wschodzie i w Syrii, no to tego czegoś takiego nie ma, tak? Więc trudno tak właściwie w takim standardzie żyć w XXI wieku. I to jeszcze mówię o Syrii, ona doskonale wie, jak wygląda cywilizacja. Syria to nie jest Sudan, czy jakieś głębokie państwo afrykańskie, tak? Nie, to oni doskonale, oni doskonale wiedzieli o tym, że mają braki, no i nic się nie dało zrobić. Były ogromne deficyty, tak właściwie wszystkiego i gdyby nie znaczy nie mogę powiedzieć, że pomoc międzynarodowa, znaczy pomoc międzynarodowa na pewno była w ograniczonym zakresie, na ile się dało, ale po prostu solidarność międzyludzka, tak? To jest ten imperatyw taki, tak jak my to też znamy, prawda, w czasach, kiedy też u nas bywało źle, że ten jeden placek chleba, no bo tam chleb nie jest bochenkiem, tylko takim plackiem, no po prostu potrafi wyżywić całą okolicę, tak? I się ludzie podzielą, bo to akurat jest takie znamienne w Syrii, że jak się przejdzie, będąc cudzoziemcem przez ulicę w Syrii, w dowolnym mieście, no to od razu wszyscy na kawę zapraszają, wszyscy na ultra słodką herbatę zapraszają i to jest po prostu tak jakby od serca, tak, od serca. Więc ludzie żyli, reżim tak właściwie utrudniał wszystko, a ludzie żyli tak właściwie, bo musieli żyć, no bo żyli, tak, a reżim po prostu, to jest najbardziej przerażające to, że nie tylko był strach, ale totalna wiedza odnośnie tego, że po prostu nie ma żadnej możliwości poprawy, żadnej. I te miasta w dużej mierze, jeżeli to zostało odbudowane, to jest brzydkie, w sensie ludzie po prostu to co mieli, to czym mieli, odbudowali, tak? Duża część Syrii jest w klimacie ciepłym, więc tam już nie chodzi tylko o piękność architektury, tylko o to, żeby po prostu jakoś się zasłonić, tak? Ale tak to po prostu wieczne deficyty wszystkiego, natomiast nie towarów. Wszystko było, tylko po prostu ludzi na to nie było stać. Jak doszło do tej rebelii teraz? Kto jej dokonał i dlaczego to poszło tak błyskawicznie? Znaczy tak błyskawicznie to już ci odpowiada, czy to trochę w mojej poprzedniej odpowiedzi już z tego wynikało. Po prostu ludzie nie chcieli bronić reżimu w żaden sposób. Nie było tego imperatywu do tego, żeby go bronić i nie obronił reżimu też te elitarne jednostki złożone wyłącznie z alawitów, które po prostu ustępowały. To być może historia udowodni, czy po prostu ten system był tak zgniły, że te oddziały liniowe były już po prostu do niczego się po prostu nie nadające, czy nawet oni sami uciekli. To trzeba będzie poczekać na jakieś wyjaśnienia. Natomiast sytuacja teraz do tego dojrzała w pewien sposób. To znaczy tak, po pierwsze od 2020 roku była tak jakby cisza na tym odcinku. Znaczy ona nie była ciszą taką totalną, bo ja non-stop miałem jakieś informacje odnośnie tego, że coś się działo w prowincji Idlib, to była taka prowincja w północnej Syrii i ona była zgodnie z umową, która była tam zawarta pomiędzy Erdoganem, Putinem i Assadem, to, że tam się zgrupowali w dużej mierze i rebelianci, i dżihadyści, którzy w ciągu ostatnich tam lat wojowali z Assadem. I chodzi o to, że pojawiła się pewna koniunktura. To znaczy koniunktura na pewno się pojawiła tym, że Assad w związku z okolicznościami zewnętrznymi, jego sojusznicy go nie opuścili, a po prostu wyjechali, no bo to też jest istota, że to było zaskoczenie, że to nie było całkowite zaskoczenie, ale jednak było takie przekonanie, że te środki, którymi dysponuje sam Assad, są wystarczające. Ponieważ Assad dysponował przed tą ofensywą wedle różnych wyliczeń 250 000 ludzi,
a HTS, czyli ta formacja, główna formacja, która go obaliła, liczyła około 50 000 ludzi. No ale z jednej strony HTS po prostu ludzie są zdeterminowani, a reżim to po prostu nie, tak? To opowiedz Więc o tych siłach, które go obaliły. Kto to jest? najważniejsza formacja, ponieważ najważniejsza formacja to jest HTS, zarządzana przez Abu Mohammeda al-Julaniego. To jest 43-letni Syryjczyk wywodzący się z klasy średniej, czyli jest wykształcony. On jest zresztą przez chwilę pracował nawet jako nauczyciel. To jest, ale jego rodzina, co jest niezwykle ważne w świecie arabskim, no jest z klasy średniej. Jego nazwisko al-Julani oznacza Golan, ponieważ jego rodzina w 1967 roku straciła swoją wioskę, która była na wzgórza Golan. Czyli, że to jest taki ciekawy wątek, ale jego co to ojciec... jest za siła? Co to jest za organizacja? To jest organizacja, która zrzesza 27 różnych grup i formacji, które al-Julani, tak jakby on im zarządza, znaczy on jest tak jakby tą siłą integrującą pod wspólnym szyldem, który wcześniej była Al-Kaida. To znaczy Abu Mohammed al-Julani był jednym z ważniejszych ludzi w Al-Kaidzie w Iraku, był jednym z ważniejszych ludzi w ISIS i założył syryjską Al-Kaidę Jabhat al-Nusra. To są organizacje, Czy to jest równie radykalna i okrutna organizacja jak ISIS i Al-Kaida? Do pewnego momentu al-Julani był z topów najgorszych. Tylko że po pierwsze on się skonfliktował z zarówno Bagdadim, czyli słynnym kalifem, jak i też z innymi towarzyszami, a przede wszystkim też w jakiś tam sposób wszedł w orbitę turecką. I generalnie chodzi o to, że on się nie wypiera swojej przyszłości, ale w związku z tym, że jest jedyną postacią, która na tym firmamencie syryjskim stanowi jakąś siłę, to w niego zainwestowano. Po prostu w niego zainwestowano i on 2 dni temu udzielił wywiadu dla jednej z czołowych amerykańskich telewizji. Moje pytanie zmierza do tego, na ile to będzie na ile to może być nowy, okrutny reżim, tylko to znaczy, dowodzony przez kogoś innego. To znaczy, bo zmierzam do pewnej istoty, która jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o wątek, ponieważ jak sobie wcześniej rozmawialiśmy o różnych innych organizacjach, to one były znaczy chodzi o to, że Hamas był palestyński i to nie ma żadnych odnośnie tego, to był tak jakby ten narodowy, tak, to był ten PPS. Teraz jeśli chodzi o projekt al-Julaniego, to on nie ma tam tylko i wyłącznie Syryjczyków. Znaczy są Syryjczycy, są też przedstawiciele różnego dżihadu, którzy są w tej grupie i pewne problemy będą. To znaczy, nawet jeżeli al-Julani deklaruje teraz to i wydaje odezwy odnośnie czy to do mniejszości religijnych, czy to właśnie w telewizji globalnej mówi o tym, że nie zmierza do tego, żeby stwarzać jakiś kalifat w Syrii, tylko że raczej do jakiejś formy współczesnego państwa o islamskim podłożu, to najważniejsze jest to, że świat arabski, muzułmański, Amerykanie i Europa dają mu nadzieję. Dają mu kredyt zaufania. Bardzo, bardzo kruchy, ale dają mu. Al-Julani jest pewnego rodzaju figurą, która integruje różne środowiska i to może być bardzo duży problem. To znaczy, wielośrodowiskowość nie jest problemem, ponieważ to jest coś naturalnego, tylko chodzi o to, że duża część różnych innych środowisk, które są w części HTS, może robić problemy, to znaczy może powstać konflikt, od razu już momentalnie, w którym to władza zostanie w pewien sposób już transferowana, po prostu na podłożu moim zdaniem cywilizacyjnym to, że po prostu ludzie, którzy są 15 lat na wojnie, a jeżeli do tego dodamy jeszcze wojnę iracką, to prawie 20 lat na wojnie, oni nie potrafią inaczej żyć.
Oni nie potrafią inaczej żyć niż przez jakąś formę przemocy. Do tego bardzo ważny jest wątek w Syrii. To, że po prostu Syryjczycy też nie są przygotowani na to, żeby mieć jakąś formę wyborów i demokracji parlamentarnej. Coś, co akurat oni po prostu nie wiedzą, co to jest nawet. Tak? No bo Ale oni wydaje mi się, wyszli... on się cieszy poparciem W chwili obecnej, ludności. w chwili obecnej najważniejsze jest to, że Syryjczycy obalają pomniki Asada, obalają portrety Asada, obalają całą tą infrastrukturę, która w przestrzeni miejskiej i wiejskiej tak właściwie była zagospodarowana przez reżim i to jest najważniejsze, tak? No bo to też trzeba rozumieć tą istotę, że ci ludzie po prostu po tych 54 latach tego systemu, oni nie myślą jeszcze o dniu jutrzejszym, natomiast istotne jest to, że moim zdaniem, jeżeli Al-Jolani przeżyje, bo to też jest bardzo ważne, to będzie jakaś nadzieja na to, bardzo wąska nadzieja, bardzo niewielka nadzieja na to, że Syria może może mieć lepiej niż ma w chwili obecnej i niż miała przez ostatnie 54 lata. No, nie mogę tutaj wielkiego optymizmu zapodać, ale no, ja tylko obserwuję reakcję Syryjczyków, tak? I to w chwili obecnej cieszą się, że Asada nie ma, a co będzie, to będzie. To jeszcze wracając do samej tych walk rewolucyjnych, czy prawdą są te doniesienia, że Rosjanie masowo zostawiali swój sprzęt wojskowy i rebelianci po prostu dostali ogromne prezenty w postaci tego sprzętu? Tak. Jeden rosyjski żołnierz zginął w trakcie tego pochodu, bo to tak raczej wyglądało. Natomiast istotne jest to, że ta przyszłość tych relacji przy odnośnie HTS i Rosji to jest bardzo skomplikowany temat, ponieważ ja się nie zgadzam z tymi komentarzami, które bardzo często teraz w polskiej infosferze płyną, że Rosja została wypchnięta z Syrii. To nic na to nie wskazuje. Po prostu chodzi o to, że rosyjska obecność dalej infrastrukturalnie jest w Syrii i ona będzie dalej w Syrii. Bo ponieważ HTS, on musi rozmawiać z tymi, którzy mają wpływ, a Rosja ma bardzo duży wpływ, jak już mówiłem wcześniej, przez chrześcijan w Syrii. Tak więc faktem jest to, że Rosja dużo straciła, jeśli chodzi o Syrię, natomiast nie jest to całkowite i definitywne. Ale co to znaczy? Jak się z Syrii. oni są obecni? Skoro wojska uciekały, Tak. to kto tam został? To jak wygląda ta rosyjska obecność w Syrii? To znaczy Rosjanie na chwilę obecną na chwilę obecną na pewno mają port, czyli bo to jest baza w Tartus i lotnisko w Hamemei. Ale to mówimy o niedzieli 11:37. Tak. Skoro rebelianci ich atakowali, no to pewnie Ale będą rebelianci tam nie odzyskać te poszli. miejsca. Ale rebelianci tam nie poszli, bo Jeszcze. a i chyba może nie pójdą, ponieważ istota jest teraz taka, że rebelianci zajęli centralną Syrię, wschodnią Syrię, północną Syrię, ale nie zajęli zachodniej Syrii, ponieważ w zachodniej Syrii, czyli te obiekty, o których teraz mówiłem, są w zachodniej Syrii i tam mieszkają Alawici. I to jest jedyny obszar taki, który Asad mógłby się bronić, ale on się nie bronił. Alawici już też obalają pomniki Asada, wiedzą o tym, że temat jest przegrany, przynajmniej jeśli chodzi o przyszłość tego reżimu i wszyscy czekają teraz tam na to, co będzie. Natomiast chodzi o to, że akurat Rosjanie mają te obiekty, HTS ich nie atakuje, ich nie będzie atakował i będą jakieś rozmowy. I to jest oczywiste, że akurat będą takie rozmowy. Wczoraj w Doha czyli w Katarze odbyły się trójstronne rozmowy ministrów spraw zagranicznych Rosji, Iranu i Turcji. I to też jest znamienne, że te kraje tak właściwie w pewien sposób będą zarządzały tym kryzysem, tą Syrią, ponieważ samodzielnie nam grozi to, że po prostu z Syrii powstanie Somalia. Natomiast
Natomiast tak jak już mówiłem, Rosja ma bardzo mocne akcenty, jeśli chodzi o kwestie w Syrii. Mówiąc powstanie Somalia, masz na myśli Rozpad chaos, całkowity i tak, takie, że to, bo też ważne jest to, żeby Syria zachowała swoją integralność terytorialną, ponieważ ja już widzę różne pomysły, które krążą tam ale mówmy o tym, co jest, że Rosjanie nie zostali wypchnięci sobie. Oni się może ograniczą w pewien sposób, ale oni będą rozmawiać z HTS-em i HTS ich nie wyrzuci stamtąd z wielu różnych względów, też między innymi dlatego, że HTS, czyli ta główna siła opozycyjna w Syrii, ma związki z Katarem. I tu już mamy do czynienia z wielkimi a kto ich pieniędzmi. wspiera? Skąd oni? Te pieniądze szły właśnie z Kataru i z Półwyspu? Znaczy Katar tu jest głównym wrogiem Asada, jeśli chodzi o, bo to też jest ważne, że Asad w ostatnich miesiącach się pojednał z większością krajów arabskich i wszyscy myśleli, że generalnie nawet jeżeli jakiś kryzys będzie, to Asad się i tak utrzyma. Natomiast Katar jest jego głównym wrogiem tutaj, bezwzględnym wręcz i tylko Katar się nie pojednał z Asadem i wytrwale tak właściwie przez te 13 lat sponsorowali wszystko, co jest antyreżimowe. I tutaj Turcja też ma niezwykle ważny wpływ. Turcy, no cóż, no tutaj akurat z jednej strony oni mają kwestię kurdyjską, z drugiej strony też mają swoje konflikty z Syrią, już takie nazwijmy to, pomijając kwestię kurdyjską. Tak więc tutaj, jeśli chodzi o wsparcie HTS-u, to Turcja od nich się nie odżegnuje, ale też się nie przyznaje tak jednoznacznie kategorycznie. Chociaż a co ten konflikt, znaczy co upadek Asada znaczy dla innych państw regionu, zwłaszcza dla Izraela? Dla Izrael to wygrał tą wojnę. Tak, wojna, która się zaczęła 7 października atakiem Hamasu z Gazy, w chwili obecnej tak właściwie się nam zapętla koniec, tak, w sensie, już tej wojny nie ma, znaczy w sensie, no dobra, Gaza jest nierozwiązana, Trump zapowiedział, że do 20 stycznia ma być rozwiązana, tak, jednoznacznie i kategorycznie, to było kilka dni temu takiego Twittera napisał i teraz wszyscy na Bliskim Wschodzie jak na baczność chodzą, tak, to jest akurat znamienne, ale chodzi mi o to, że Izrael... Ale tak dlaczego powiedziałeś, że ta wojna się zakończyła? Co masz na myśli? Znaczy zwycięstwem. Tak, No ale dlaczego, jaki wpływ jest, jaka jest zależność między sytuacją w Syrii a sytuacją Izraela i Hezbollahu? Tak jak na naszej pierwszej rozmowie rok temu, kiedy to wszystkie te czynniki, milicje i tak dalej objaśniałem, to Syria była sercem tego, ponieważ przez Syrię przechodziły te wszystkie szlaki komunikacyjne. Tak, to co Hezbollah wojował z Izraelem, a tutaj oni są najważniejsi, to wszystko szło przez Syrię. Czyli teraz jak jest HTS, oni przecięli łączność terytorialną z Libanu z Iranem, to po pierwsze. Po drugie, HTS zapowiedział, że oni nie będą tutaj w ogóle żadnego takiego, że oni będą rozmawiali z Libańczykami, że oni będą rozmawiali z każdym z sąsiadów, znaczy nie odnośnie Izraela, ale będą rozmawiali z każdym regionalnym sąsiadem, ale nie będą kontynuować polityki Asada. To znaczy to, że po prostu Asad był taką przestrzenią, na której się te wszystkie milicje gromadziły, Iran prowadził swoją politykę. Brak Asada oznacza brak Iranu w Syrii, a to oznacza to, że oni stracili swoje imperium. Swoje imperium, które się rozciągało 6 października od Libanu, prawda, po Afganistan. Jak się mogą ułożyć wobec tego relacje Syrii z Izraelem? Oj, zadajesz bardzo delikatne pytanie, ponieważ HTS jest, generalnie w związku z tym, że Asad był po tej stronie, nazwijmy to irańskiej, tak, a Iran walczył z Izraelem, no to ta opozycja była posądzana o proizraelskie sympatie. Oni się od tego odżegnują. Jak mi się wydawało na pierwszy rzut oka. No tak, ale to są przecież islamiści. Tak, tylko że to oni są, HTS jest chyba ten sam problem, co Hamas z Izraelem, to znaczy HTS najpierw sobie stawiał przede wszystkim kwestię Asada,
tak, a później, co będzie później, to sobie już pomyślimy, tak, więc dlatego Hamas też HTS popiera, znaczy w sensie popiera. No, generalnie tutaj jest koszula bliższa ciału, jeśli chodzi, bo to kwestie konfesji. Natomiast jeśli chodzi o Izrael, bo wątek z Izraelem jest bardzo skomplikowany w chwili obecnej, ponieważ Izrael się cieszy to, że Asad mu wyszedł z wojny, w sensie Asada już nie ma, chociaż oni byli gotowi, Izrael był gotowy do tego, że trzymać Asada do pewnego momentu, ale Asad się nie dał trzymać, tak? No nie utrzymał się, więc tu już nie było, już nie było tutaj czego ratować. Natomiast chodzi o to, że że jak Syria jest wyjęta z tego irańskiego projektu, no to Izrael odpoczywa. Tylko że oczywiście ma teraz inną sytuację, mianowicie zamiast Irańczyków po drugiej stronie wzgórz Golan, bardzo groźnych Irańczyków, a teraz już ma międzynarodowy dżihad, tak? No po prostu ma dżihadystów, którzy są ale to nie jest przeciwnik dla Izraela, ale to też nie jest ich jeszcze temat do tego, żeby nad tym rozmawiać. Izrael już profilaktycznie zniszczył wszystkie znane sobie, czyli podejrzewam chyba wszystkie, które były, laboratoria z bronią chemiczną, którą Assad posiadał, tak, no bo on to posiadał i się w pewien sposób zabezpiecza to, że armia izraelska wczoraj w nocy weszła na terytorium wzgórz Golan, po syryjskiej stronie i Izrael zapowiada to, że będzie tworzył strefę buforową po syryjskiej stronie wzgórz Golan. To jest niezwykle ważne z tego względu, że póki co ta strefa buforowa nie wiadomo jak ona ma wyglądać, być może się będzie pokrywała z tym terenem, który to w jakiś tam sposób ONZ kontroluje, czyli że będzie jakaś współpraca z ONZ-em. Natomiast istota jest taka, że nikt nie wie za bardzo jak ta nowa władza będzie ewoluowała, tak? No bo oni mogą przybrać dyskurs antyizraelski w każdej chwili, natomiast na chwilę obecną tak jakby Izrael nie interesuje. Więc Izrael tak właściwie szykuje się na różne warianty, ale to też trzeba to podkreślić, to, że dla Izraela i czy też dla Turcji HTS nie jest żadnym przeciwnikiem, tak? No bo Assad po prostu miał armię zardzewiałą jeszcze z czasów, nazwijmy to sprzęt z czasów sowieckich, i też nie chcieli walczyć, ale dla lotnictwa izraelskiego czy tureckiego, czy amerykańskiego, ale prawda, przez tureckich czy izraelskich pilotów, no to oni, to po prostu to nie jest żaden problem dla nich, tak? To oni to mogą, czy dronami, czy cokolwiek, to nie jest dla nich jakieś takie wielkie zagrożenie, więc to jest większy problem polityczny, tak? Czyli, że Izrael jest zadowolony, że wygrał wojnę, natomiast co przyniesie przyszłość, tego nikt nie wie. Bardzo ważne też jest oczywiście stanowisko krajów arabskich. Czyli ja tutaj mówię o Jordanii, mówię o krajach Zatoki Perskiej. Ponieważ jeżeli Al-Julani tak, nie narzuci bardzo radykalnego kierunku, to znaczy on się ograniczy tylko i wyłącznie do Syrii i nie stworzy jakiegoś kalifatu czy jakiegoś emiratu, który będzie rezonował na region, to on będzie rządził. Natomiast i też będzie miał wsparcie finansowe. Natomiast jeżeli on albo jego następca, albo w jakiś tam sposób jego rywale polityczni, którzy mogą się dorwać do władzy, no bo z tymi wariantami też trzeba się liczyć, tak? To, że po prostu lider rewolucji zostanie obalony przez jakiegoś swojego dotychczasowego, prawda, kolegę, tak? Albo ten. Więc jeżeli oni się nie zradykalizują, to oni będą mieli pieniądze Zatoki Perskiej na odbudowę, co akurat dla samych Syryjczyków jest kluczowe, no bo pomijając oczywiście kwestię reżimu i zamordyzmu i biedy, no to reżim Asada był zablokowany, no i był głównym eksporterem narkotyków, znaczy producentem i eksporterem narkotyków, no ale zyski z tego szły tylko i wyłącznie do reżimu. Tak więc tutaj jest ta pewnego rodzaju zbieżność interesów syryjskich z nową władzą, odnośnie tego, żeby się znormalizować i żeby spróbować funkcjonowania w nowych okolicznościach, no bo ja to muszę podkreślić, Syria po prostu nie zasłużyła na ten los, który ją spotkał i zasługuje na lepszy start i lepsze życie i widzę, że Syryjczycy, co jest bardzo ważne, rozsiani na całym świecie, chcą wracać do Syrii już. To jest bardzo ważne, że... Czy mają nadzieję, że nie zaczyna się nowy reżim i nie zaczyna się nowa okrutna Al-Kaida albo tego typu organizacja?
Znaczy, ważne jest, ja patrzę po środowiskach europejskich i zachodnich, syryjskich i oni są pełni nadziei. Więc ja uważam, że oni lepiej rozumieją rzeczywistość swojego kraju niż ja, tak? A skoro oni mają nadzieję, no to w takim razie, jeżeli się pomylą, to się pomylą, tak? Bo każdy się może mylić i ja nie mam wielkich złudzeń co do tego, jak to się może skończyć. Natomiast jeżeli sami Syryjczycy dają kredyt zaufania, jeżeli jest całe to wsparcie międzynarodowe, o którym teraz właśnie rozmawiamy, jeżeli sam fakt też to, że Zachód się do tego projektu HTS nie przyznaje, ale też nie ma jakiegoś, no też nie ma innej alternatywy, więc nie mogę powiedzieć, żeby wspierał, ale też nie przeszkadza przynajmniej, tak? No to w takim razie nic innego nam nie pozostaje, jak tylko obserwować i w jakiś tam sposób monitorować oraz też opcjonalnie zapobiegać jakimś najgorszym scenariuszom możliwym, które oczywiście one mogą się wydarzyć. Ale powiedzmy też jasno, że los chrześcijan dalej jest niejasny. Jest bardzo niejasny. Bardzo niejasny i ja na przykład słyszę głosy z Libanu, żeby po prostu ci ludzie przyszli do Libanu, tak, że to by była wielka tragedia w ogóle, tak, no bo istota chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest to, że oni są solą tamtej ziemi, tak, więc po pierwsze autochtoni, a po drugie też to, że muzułmanie funkcjonując blisko chrześcijan, oni mają też jakąś inną optykę cywilizacyjną niż tylko radykalny islam. Więc ja to znam bardzo dobrze na przykładzie Libanu, gdzie akurat pewne problemy są, ale zupełnie inne niż na przykład w innej skali, na przykład w Egipcie, gdzie jest naprawdę strasznie. Więc tutaj akurat to by był dramat cywilizacyjny dla Syrii. Znaczy ja to podkreślam ten aspekt cywilizacyjny, no bo on jest niezwykle ważny. Tak? Ten kraj naprawdę był bardzo brutalnie przeorany. Mi się wydaje, że być może oni takie straty intelektualne odnieśli, jak my po II wojnie światowej, tak, kiedy te też elity nam zostały w pewien sposób wyeksterminowane, a ktoś ten kraj musi budować, no i też ten proces tak właściwie musi iść, ponieważ Syria ma swoje problemy inne, tak, znaczy bardzo duży problem jest z analfabetyzmem, tak, 13 lat wojny, tak, no to przecież tutaj akurat te problemy cywilizacyjne są naprawdę bardzo duże, a te wyzwania, przede wszystkim to, żeby stworzyć jakąś władzę, ja nie chcę tak użyć określenia dla ludu, tak, no bo to jest trochę tak śmiesznie brzmi, ale naprawdę, no musi być większa samorządność, a żeby tą samorządność prowadzić, no to nie mogą je prowadzić islamiści, dla których jedyna droga to jest dojście do meczetu, więc sami Syryjczycy też muszą samodzielnie w pewien sposób stawić czoła temu i zawalczyć w pewien sposób znowu, znaczy nie zawalczyć, ale po prostu naturalne dla islamistów jest to, że oni będą kierowali do meczetu, bo oni innej optyki nie mają, nie znają i nie będą w ogóle rozumieć, więc tu dlatego też podkreślam te znaczenie tej kondycji stanu, świadomości, jak i też samych Syryjczyków, żeby po prostu, którzy zostali tak właściwie zmiażdżeni przez wojnę i przez 54 lata reżimu. Pawle, bardzo Ci dziękuję za tą błyskawiczną analizę na gorąco. Dzięki serdeczne. Dzięki bardzo. To było specjalne wydanie Układu Otwartego. Reżim Al-Asada upadł. Co nastąpi po nim, nie wiemy. Będziemy to na pewno obserwować. Jeśli uważacie Państwo, że ten odcinek był warty wysłuchania, to rozważcie wsparcie Układu Otwartego na patronite.pl, bo dzięki patronom ten program mogę realizować. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, do widzenia.